Siemandero, sponsorem dzisiejszego odcinka będą longi, czyli zagrania przez cały stół. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku będzie komplet ćwiczeń właśnie na zagrania przez całą długość stołu, po to, żeby uczyć się tych zagrań i dopieszczać trafianie idealnie w środek, czyli tak zwany Q-Action, a w tym pomoże nam mistrz Polski, drugi w Europie na 6 czerwonych, Paweł Rogoza. Każdy trening należy zacząć od rozgrzewki i to jest jedno z najlepszych treningowych zagrań do tego, aby rozgrzać swoją rękę i zdiagnozować, co jest nie tak. Zależy na tym, aby białą puścić po punktach i żeby biała wróciła nam na kij. Oczywiście zostajemy po strzale, czekamy aż biała wróci. Dodatkowo możemy sobie ustawić bilę czerwoną na bandzie, która ułatwi nam składanie się w linii strzału. Proszę, Paweł. Bardzo ważne jest, żeby biała wróciła idealnie na kij, dlatego po zagraniu zostajemy. Tutaj, jak widzieliśmy, delikatnie wkradł się lewy sajdzik. Bardzo ważne jest, że w tym treningu w ogóle nie używamy kredy i w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym odcinku nie będzie w ogóle kredy. Jak widzimy, troszeczkę lepiej, ale dalej jest tendencja delikatna upława do dawania lewego sajdu. I właśnie o to chodziło. Bardzo dobrze wykonane zagranie. Wykonujemy takich zagrań sobie 10-15 i diagnozujemy, czy dajemy lewy, czy dajemy prawy side. W kolejnych odcinkach będziemy mogli skupić się na tym, dlaczego dajemy lewy albo prawy side, ale to kiedy indziej. Następnym ćwiczeniem też będzie ćwiczenie rozgrzewkowe, bo pamiętajmy, rozgrzewka to nie jest 2-3 minuty, tylko musi to być około 15 do 20 minut ćwiczeń, które nie będą niszczyły naszej techniki, tylko będą to lekkie zagrania, które będą właśnie wpływały na to, że będziemy panować nad naszą ręką, żeby ona się kurczowo nie zaciskała. Drugie ćwiczonko, ustawiamy klasyczną linię, ale nie pełną, tylko do bili niebieskiej, natomiast bilę białą ustawiamy do pierwszej czerwonej, która znajduje się pod bilą czarną, idealnie na wprost. Staramy się ją wbić stop spinem do kieszeni i za każdym razem, kiedy wbijemy tą bilę, przesuwamy ją później następnie do czarnej, do czerwonej, ustawiając każdorazowo idealnie na wprost. Proszę, Paweł. Biała w odległości jednej średnicy od bandy. I pamiętamy, nie używamy kredy, ponieważ jeżeli delikatnie zagramy lewy albo prawy side, od razu brak kredy spowoduje odchylenie bardzo duże, czasem ta bila aż zeskoczy nam z kija, więc zależy na tym, żeby pilnować i trenować to Q-Action, czyli trafianie idealnie w środek białej. Proszę. Bardzo ładnie. Teraz czarna, znowu na wprost, delikatny top spin, tak żeby biała wpadła i następnie zagrywamy kolejną czerwoną, ale ergonomia ćwiczeń z drugiej strony i tak robimy na przemian. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Jeżeli nie wbijemy jakiejś czerwonej lub koloru, wraca na punkt. Ważne, żeby po strzale zostać. Teraz nie wbite, zapraszam Pawła na drugą stronę. Żeby po strzale zostać jest bardzo ważne i również obserwować, co się dzieje z kijem. Czy czasem ten kij nie idzie nam na bok, czy został idealnie w linii strzału, bo musimy się nauczyć takiej autokontroli i autodiagnozy, co robimy źle. Bardzo ładnie. I tak dalej. Im jesteśmy lepszym zawodnikiem, to białą staramy się ustawić jak najbliżej bandy, aż do momentu, kiedy będzie przyklejona. Po wbiciu bili różowej teraz
czerwone gramy na przemian do środkowych kieszeni. Możemy grać troszeczkę lżej, Paweł lubi grać mocniej, ale zazwyczaj starajmy się grać tak, żeby biała nie podążała z dużą mocą, bo jak wiemy, im mocniejsze zagranie, tym większa możliwość popełnienia błędu. Już jesteśmy rozgrzani, pamiętajcie, ważna jest rozgrzewka. Teraz możemy przystąpić do kolejnego zagrania, czyli niebieska z punktu po przekątnej, czyli bardzo ważny strzał, bo często używany w czasie grania i jedziemy. Zagrywamy to w ten sposób, że po 5 bil wbijamy do jednej kieszeni, później 5 do drugiej kieszeni. Ważne jest, żeby używać nie tylko czerwonych, ale również innych kolorów, żeby przyzwyczajać się do zagrywania takich strzałów na wprost, nie tylko niebieską, czerwoną, ale również czarna, różowa, bo one też w meczu są bardzo ważne. Jedziemy ze stopem, średnia siła. Widzicie, jak dobra rozgrzewka i trening biała po punktach, skupianie się nad tą poprawną techniką daje. Teraz druga kieszeń po przekątnej. Oczywiście to ćwiczenie wykonujemy sobie do 4 kieszeni. I obliczamy zawsze średnią bilę, które są niewbite, pozostają na stole po to, aby wytwarzać na nas delikatną presję, bo zależy nam na tym, żeby mimo wszystko liczyć tą średnią i walczyć z samym sobą. To są bardzo ważne strzały, pamiętajmy, bo bardzo często one otwierają nam drogę do tego, że możemy zacząć breaka. Na 10 zagrań 3 niewbite, czyli łatwy rachunek. W dzisiejszym dniu, kiedy Paweł od dłuższego czasu nie może trenować, bo wiadomo, mamy lockdown, jego skuteczność na longach jest 70%, a znam go osobiście, wiem, że jeżeli jest w takim treningu codziennym, to ona nie spada poniżej 90%. Następne ćwiczenie jest to taki mały meczyk z samym sobą, bo jak wiecie, zawodnik jest tyle warty, ile jest w stanie wykrzesać w czasie meczu, wtedy kiedy jest stres, więc bardzo ważne jest, żeby dawać sobie taką małą szczepionkę antystresową i to właśnie ćwiczenie, taki malutki procent tego może nam zasymulować. Polega na tym, że wbijamy czerwone po przekątnych, natomiast jeżeli czerwona wpadnie, jest ok. Jeżeli nie wpadnie nam czerwona, dodatkowo ustawiamy sobie jedną czerwoną. I gramy w ten sposób. Jeżeli wbijemy wszystkie czerwone, jest dla nas wtedy wygrana jedna partia. Jeżeli osiągniemy 10 czerwonych na stole, to przegrywamy, wtedy jest wynik 0-1. I gramy na przykład tak samym sobą do 5 wygranych. Proszę Paweł, zaczynamy. I ostatni strzał pod dużą presją, czyli tak jak w meczu. Jeżeli nie wbije, dodatkowa wróci. Bardzo ładnie. Za pierwszym podejściem 1-0 dla Pawła. A teraz zrobimy próbę tak, żeby nie udało mu się. Jedziesz, Paweł, tylko kij do drugiej ręki, do tej słabszej proszę przełożyć.
I w pojedynku lewa do prawej ręki Pawła Rogozy 1-1. I na koniec najtrudniejsze zagranie, czyli tak zwane klik-klaki. Ponieważ kieszeń, jak wiemy, mamy 83-85 mm, więc jest delikatna tolerancja na wbiciach. Natomiast tutaj, w tym ćwiczeniu, jak za chwilę zobaczycie, jest to zminimalizowane prawie do zera. Naszym celem jest zagranie bili czerwonej po punktach. Oczywiście zagrywamy w bilę białą ze stopem. Biała ma się zatrzymać tutaj, czerwona odbija się od dolnej bandy, wraca, uderza w czerwoną i wysyła białą w górną część stołu. Pierwsza wersja tego ćwiczenia zależy na tym, żeby tylko biała zaliczyła, żeby czerwona wracająca zaliczyła tylko bilę białą. Teraz druga, trudniejsza już dla zawodników zaawansowanych. Biała wracająca po kontakcie z bilą czerwoną musi wrócić i zmieścić się między żółtą a zieloną. Więc to jest naprawdę bardzo trudne do wykonania, bo mamy minimalny margines błędu. I trzecia opcja, najtrudniejsza dla tych, co maksymalnie chcą poprawić swoją technikę i dopracować ją do perfekcji. Biała musi nam znowu po kontakcie z bilą czerwoną wrócić idealnie na kij. Jeżeli doprowadzicie do takiego stanu swoją grę, to gwarantuję Wam, będziecie jak Przekozaczenko. Pamiętajmy, żeby na zakończenie naszego treningu, gdzie ta ręka troszeczkę pracowała i nadwyrężyliśmy ją, uspokoić trochę ten ruch tej naszej techniki, zróbmy jakieś ćwiczenie, którego zaczynamy, czyli znowu białą po punktach lub wtaczanie białej z czerwoną, bardzo lekko. Pamiętajmy o tym, że najtrudniejsze ćwiczenia, żebyśmy zawsze wykonywali w 3/4 treningu, czyli zaczynamy od rozgrzewki najłatwiejszych, gradacja trudności ćwiczeń i na samo zakończenie również bardzo łatwe. Bardzo miło mi, że mogłem Wam pokazać te ćwiczenia również z Pawłem. Jeżeli się podobało, łapka w górę i zapraszam na kolejny odcinek.